Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 6822A. Jest to bardzo zabawna Nokia. Wygląda jak zabaweczka. Bardzo rzadka i pożądana dla kolekcjonerów. Akurat mój egzemplarz jest bardzo poniszczony. Jak widzimy, nawet nie ma tutaj klawisza. Ale sprawdzimy sobie jego funkcje, jego opcje, jak to wszystko wygląda, jak się prezentuje, jak ta Nokia, jak ten model właśnie wygląda. Wszystko sobie zobaczymy. Telefon posiada na przedniej ściance, widzimy na przednim panelu 4 klawisze. Jeden jest tutaj włączania, następny funkcyjne. Później sobie zobaczymy mniej więcej, do czego te klawisze służą. Telefon posiada również joystick. Joystick długo nie wytrzymuje w tym telefonie, ale na dłuższy czas na pewno sobie poradzi. Telefon jest dość stary, później sobie zobaczymy, z jakiego roku jest ten telefon. Na bocznej ściance widzimy tylko port podczerwieni. Telefon posiada podczerwień. U samej góry nie mamy nic. Na tylnej ściance widzimy tylko aparacik. Aparacik jest zwykły VGA oraz tutaj napis naszej marki tego telefonu Nokia. I u samej góry znajduje się również dwa takie wycinki z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony mamy tutaj na smycz, akurat w tym przypadku otwory, a po drugiej stronie mamy tutaj otwory na główny głośnik. Na samym dole widzimy, mamy port ładowania, port na słuchawki oraz na kabel USB. Teraz sobie sprawdzimy pod baterią, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Tu mamy zahaczenie, blokadę, odhaczamy ją i wyciągamy naszą klapką baterię. W tym przypadku fajnie połączyli naszą baterię z klapką. Nie ma prawa nam wyskakiwać. Tu jest takie mocowanie i można sobie baterię z tej klapki też wyciągnąć. Jak widzimy, tu jest mocowanie i naszą baterię wyciągamy. Jak widzicie, tak to wygląda. Bardzo fajnie. Nasza bateria oryginalna w tym telefonie do BL5B, jest to BL5C, jest to bateria oryginalna w tym telefonie. Widzimy, że została wyprodukowana na Węgrzech. Taka bateria spokojnie wytrzymuje kilka dni w tym telefonie. Zobaczymy jeszcze sobie pod nalepką e-mail. Oczywiście widzimy tutaj markę tego telefonu, typ naszego softu, wersję, model oczywiście Nokia 6822A, taka długa nazwa, śmieszna trochę. I pod spodem widzimy Made in Finland. Telefon został wyprodukowany w Finlandii. Marka Nokia również produkowała telefony na Rumunii, na Węgrzech, w Niemczech i w Chinach. Byśmy sobie tego nie pomylili, bo niektórzy myślą na przykład, że telefon jak Nokia została produkowana na przykład na Węgrzech, to jest podrobione i tak dalej. Oczywiście jest dużo podróbek, trzeba o tym trochę poczytać i bardziej się dowiedzieć, o co dokładnie w tym chodzi. Na samym dole również widzimy e-mail tego telefonu. Teraz sobie domkniemy klapkę i sprawdzimy podstawowe funkcje w tym telefonie. Bardzo ciekawą opcją w tym telefonie jest klawiatura QWERTY. Zobaczcie sobie, jak ten telefon fajnie wygląda. Prawdę mówiąc, nie jest to mu praktycznie do niczego niepotrzebne, ale jak ktoś z tego korzysta, lubi korzystać, to naprawdę będzie mu poręczne. Chyba bardziej to Nokia zrobiła dla wyglądu tego telefonu, bo mało który taki telefon starszego typu taką opcję posiada. Tu ma jedną zwykłą klawiaturkę i można sobie przesunąć na klawiaturę QWERTY. Tak aby to był PlayStation, mini PlayStation i grać sobie można. Ale w tym przypadku nie możemy grać, tylko piszemy na przykład SMS-y i tak dalej. Uruchomimy sobie telefon. I poczekamy, aż się załaduje, bo troszkę to może potrwać. Widzimy akurat menu. Wchodzimy sobie do menu. Menu jest oczywiście bardzo podobne do naszych starszych telefonów Nokia.
Tu widzimy podstawowe opcje, ustawienia. Wejdziemy sobie w ustawienia. Ustawienia dźwięku oczywiście, wyświetlacza i innych ustawień w tym telefonie. O, coś nam wyskoczyło. Przy okazji sobie zobaczymy oryginalne dźwięki w tym telefonie, jakie zostały ugrane przez producenta. No okej, słyszeliśmy sobie dźwięki. Oczywiście telefon obsługuje tylko polifonię i monofonię. Nie obsługuje MP3. Wyjdziemy sobie z tego. O, wróć. Oczywiście możemy sobie nagrać dźwięk, wrzucić sobie jakąś grafikę, jaką chcemy. Oczywiście gify możemy sobie wrzucić animacje różnego typu w tym telefonie. Przejdziemy sobie dalej. Obrazki możemy jakieś zdjęcia powrzucać. Zobaczymy sobie jeszcze. Jeszcze w galerię wejdziemy jeszcze raz. I zobaczymy sobie, czy jeszcze są jakieś. W tym przypadku nie ma. Przejdziemy sobie dalej. O, kamera. Zobaczymy sobie przykładowe zdjęcie zrobione z tego aparatu. Ale pisze kamera nieaktywna. Zamknij pokrywę klawiatury. Aha, oczywiście. Zamykamy naszą klawiaturę. I teraz dopiero możemy zrobić zdjęcie. Czyli jeśli klawiatura jest rozłożona, nie możemy robić zdjęć. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie. Oczywiście nie ma co oczekiwać od tego telefonu, bo telefon jest dość stary. Jakości zdjęcia jest to zwykła jakość VGA aparatu. Praktycznie nie widzimy nic na tym zdjęciu, jeśli chodzi o nasze drobne literki i liczby. Także aparacik jest tylko i wyłącznie dodatkiem, a nie spełnia w ogóle swojej funkcji. Nie będę już pokazywał opcji tego aparatu, bo nie ma sensu. Wyjdziemy sobie z tego aparaciku. Jeszcze widzimy organizator. Sprawdzimy sobie podstawowe funkcje tego telefonu. Jest to budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, portfel, ciekawa jakaś opcja. Tutaj sobie wpisujemy. Pewnie jakiś wylicznik, synchronizacja, budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki. Oto się powtarza. I ciekawe aplikacje. Zobaczymy sobie, jakie aplikacje zostały wgrane. Musimy najpierw ustawić naszą datę i godzinę, by przejść do tej opcji. Tu mamy gry. Zobaczymy sobie oryginalne gry tego telefonu. Oczywiście bąsle, puzzle i jeszcze raz puzzle. Nie wiem, czy pamiętacie tą grę bąsle. Bardzo fajna, popularna gierka na wcześniejsze, starsze Nokie. Ile to się człowiek wygrał w tę gierkę? Chyba pamiętacie.
Tak się prezentowała ta gierka. Kuleczką się grało i przechodziło się poziomy. Wyjdziemy sobie z tej gry. Następnie z wszystkich gier. I tu w kolekcji jeszcze mamy aplikacje. Zobaczymy sobie aplikacje podstawowe. Tu jest jakiś konwerter i World Clock. Chyba światowa godzina. Chyba tak. Tak z ciekawości sobie zobaczymy, jak ta aplikacja oryginalna wygląda. Tak. Tu w jakim państwie jest, jaka jest strefa czasowa i tak dalej. Jeśli oczywiście mamy prawdziwą godzinę w Polsce ustawioną w tym telefonie. Wyjdziemy sobie z tego. I dodatki: dyktafon, kalkulator, minutnik, stoper, dyktafon, nagrywanie. Podstawowe oczywiście funkcje w telefonie. Tu jeszcze nie testowaliśmy klawiszy, które wrzucam praktycznie codziennie. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.